Cześć! Z tej strony Ola z szydełkarni.pl, a dzisiaj ktoś mi tu gęga. Mamy dzisiaj gąskę. Dzisiaj jest gąski do domu. Boimy się, a może się nie boimy. Ta gąska chyba się nie boi. Jest prosta, łatwa i przyjemna i mam nadzieję, że zrobicie ją razem ze mną. Zobaczmy, co będzie nam potrzebne. Ok, więc będziemy dzisiaj używać szydełko, tutaj ja mam 3,5 mm, czyli dobrane do wielkości włóczki, bo jeżeli będziecie robić z grubszej, no to wiadomo, że szydełko będzie większe. Do tego mamy tutaj białą włóczkę, bo gąska będzie biała, oraz pomarańczową, czyli z niej zrobimy dziób oraz nogi. Do tego oczywiście igiełka, taka z bezpieczną, zaokrągloną końcówką, żeby nie wbijała nam się w paluszki, a zszyła i weszła pomiędzy półsłupki. Tak. Oczywiście ostrą też się da, ale uważajcie na palce. Ostre nożyczki, czyli będziemy obcinać po prostu końcówki włóczki. Do tego znacznik może być plastikowy, ale ja preferuję zazwyczaj kawałek kordonka i wtedy biorę i przekładam go z rzędu na rząd, czyli hop, do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu i dzięki temu później mogę wziąć i wyciągnąć go jednym ruchem. Oczywiście plastikowe i jak najbardziej też można używać, ale myślę, że są bardziej problematyczne, ponieważ jednak trzeba je odpinać, przypinać, odpinać i przypinać. Co jeszcze dzisiaj? Dzisiaj także mogą się przydać szpilki, ale jak widać po ilości, jaką ja mam, nie są konieczne. Nie będzie miała aż tak dużo części ta nasza gąska, więc można sobie bez nich poradzić. Co jeszcze? Bezpieczne oczy. U mnie są to bezpieczne oczy 8 mm, ale spokojnie, bez tych plastikowych oczu także sobie poradzimy, bo można je po prostu wyszyć, zrobić bardzo zróżnicowane oczy. A to zamknięte, a to takie X, jakby już ta gęś nam nie żyła, albo właśnie okrągłe też się da wyszyć, więc nie ma problemu. Ja po prostu pokazuję, że ja będę dzisiaj je tutaj używała. I co jeszcze? Ostatnie, ale jakże ważne, czyli kulka silikonowa. Nasze wypełnienie naszej gąski, hypoalergiczna, czyli nie uczula nikogo, elastyczna i bardzo dużo wytrzyma, bo po praniu wraca do swojego kształtu. Gdzie można ją znaleźć? W pasmanteriach, po prostu jako wypełnienie do maskotek bądź kulka silikonowa, ale także bardzo często pojawia się także w wypełnieniach do poduszek, czyli wiecie, jak kupujecie poszewkę, a pani mówi, no taka poduszka do tego, no i właśnie w tej poduszce często też jest kulka silikonowa, może też być jako rurka silikonowa, ale to jest dokładnie to samo. Czego należy unikać? Takiej poszarpanej gąbki, bo ona się bardzo kruszy, no i lubi wyskakiwać z tych naszych maskotek, no i niewiele znosi. Więc no, lepiej to kulka silikonowa, ona jest odpowiednia właśnie do maskotek. Trochę jak taka chmurka, nie? No dobra, mamy wszystko, niewiele, ale wszystko, więc zaczynamy tę naszą gąskę. Ok, nieoczywiste, zaczniemy od dzioba i nóg, ponieważ później przy oczach dobrze mieć już dziób, żeby wiedzieć, gdzie te oczy ustawić. Więc najpierw zrobimy dziobek i nogi, a później dopiero przejdziemy do głównej części naszej gąski. Ok, jak zaczynamy? Zaczynamy magic ringiem. Zaczynamy magic ringiem z 4. Jeżeli nie wiesz, jak zrobić magic ringa, to tutaj masz odnośnik albo link w opisie. Tam jest specjalna playlista, ale też specjalny filmik odnośnie tego, właśnie jak zrobić magic ringa. Lekcja poświęcona specjalnie temu magicznemu kółku. Dobrze, nie? Ok, robimy magic ringa z 4 półsłupków. Hopka, 4, niedużo, ściągamy, zakładamy znacznik i od razu dodajemy. Chodzi o to, żeby po prostu ten nasz początek dzióbka był taki naprawdę wąziutki. O, malutki, ale wszystko widać, nie? Raz, 2, 3 i 4. I teraz będziemy dodawać co drugie oczko, czyli 2 dodawania zrobimy. Czyli w pierwszym oczku robimy półsłupek. Musimy w całe oczko się wbić. O!
czyli hop, jeden półsłupek. W drugim oczku robimy właśnie dodawanie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku, hop, jeden półsłupek i hop, drugi półsłupek w tym samym oczku. Znowu robimy jeden w kolejnym oczku, jeden półsłupek i w ostatnim znowu dodawanie, czyli znowu 2, hop, raz i hop, 2. I mamy, i z tych 4 mamy już 6, czyli już ten dzióbek nasz jest troszkę szerszy. Znowu zarzucamy znacznik, tym razem do tyłu i znowu robimy dodawanie. Tak naprawdę cały dziób to jest dodawanie, bo jednak on nie ma takiego regularnego kształtu, więc będziemy cały czas dodawać. Ale teraz robimy tak samo, czyli znowu na przemian robimy półsłupek i dodawanie, ale teraz już nie dodamy tylko 2, a dodamy już 3. Mamy teraz 6, a na końcu będzie 9, czyli jest półsłupek, w drugim oczku jest dodawanie, czyli 2 i powtarzamy to jeszcze 2 razy, czyli znowu półsłupek, dodawanie i będzie tak. Tak, tu mamy hop. Zobaczcie, co się zadziało właśnie. Przez przypadek zrobiłam 3. I dlatego bardzo, bardzo trzeba uważać. O, zobaczcie, widzicie? Bardzo trzeba uważać, gdzie dodajemy. Mogłam równie dobrze wyciąć ten moment, ale stwierdziłam, że Wam to pokażę, bo tutaj właśnie te oczka się bardzo rozciągają i przez przypadek można wbić się nie w to. Więc tu było pierwsze, a drugie jest tutaj. Czyli tutaj właśnie robimy te 2 hop w jednym. I teraz widzę, że mam do końca już tylko 4, czyli półsłupek, dodawanie, czyli łącznie 3 razy spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, mamy 9, no to teraz znowu dodawanie co 3, czyli znowu dodamy z 9, zrobi nam się 12, ale teraz robimy 2 zwykłe półsłupki, czyli w pierwszym oczku jest zwykły półsłupek, w drugim oczku jest zwykły półsłupek, a dopiero w trzecim oczku hop, jest dodawanie i powtarzamy to jeszcze 2 razy, czyli tak jak popatrzę, to jest półsłupek, dodawanie, znowu będzie półsłupek, dodawanie i półsłupek, dodawanie i tam się też spotykamy, czyli na końcu tego rzędu, a ten rząd to rząd 4. Ok, 4 rząd za nami, więc znowu zarzucam znacznik do przodu, a raczej do tyłu, z przodu do tyłu, o to mi chodziło. I jak widać, zaznaczone linie zaznaczają nam koniec parzystych rzędów, czyli teraz będzie rząd 5 i teraz będziemy dodawać co 4 oczko, czyli w pierwszym jest półsłupek, hopka, w drugim jest półsłupek, w trzecim jest półsłupek, a dopiero w 4 mamy dodawanie, czyli znowu 2 półsłupki w jednym oczku. Hop, raz i 2. I oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli półsłupek, dodawanie, czyli 3 zwykłe półsłupki, a w 4 oczku 2 półsłupki razem, czyli dodawanie. I spotykamy się na końcu rzędu. Ok, rząd 6 to dodawanie co 5 oczko, czyli w pierwszych 4 robimy półsłupek, czyli pierwszy półsłupek, drugi półsłupek, trzeci półsłupek i 4 półsłupek, hop, a dopiero w 5 dodawanie i tak samo powtarzamy to do końca rzędu. Na końcu tego rzędu powinno być 18 oczek, więc robimy, pamiętamy, 4 zwykłe półsłupki i dodawanie. Ok, i został ostatni rząd dzioba, czyli 7. I tak jak już pewnie zauważyliście, w każdym kolejnym rzędzie jest więcej zwykłych półsłupków, więc w tym jest też tak samo. Czyli jest teraz 5 półsłupków i dodawanie, czyli raz, 2, 3, 4 oraz 5. Hop, patrzę gdzie. A w 6 jest dodawanie, czyli znowu te 2 półsłupki w jednym oczku. I oczywiście powtarzamy, czyli 5, dodawanie i jeszcze 2 razy do końca. Na końcu tego rzędu powinno być 21 oczek i to już będzie cały dziób naszej gęsi.
Ok, dziób skończony. On będzie przyszyty w taki bardzo ciekawy sposób. Co na końcu? No bo mamy tu jednak taki skok. Na końcu robimy oczko ścisłe i odcinamy. Hop, oczko ścisłe. Ściągamy je ładnie i odcinamy. W jaki sposób? W najszerszym miejscu dzioba obwijamy włóczkę 2 razy, czyli raz i 2, hop, i kawałek dalej odcinamy. Oczywiście nie robimy tego na siłę, tylko lekko, żeby to było, o, widzicie? To już możemy wyciągnąć, znacznik też już możemy wyciągnąć. No to teraz bierzemy się za te gęsie nóżki. Ok, oczywiście też pomarańczowe. Gęsie nóżki to dużo powtarzania i są bardzo łatwe. Oczywiście zaczynamy od Magic Ringa. Tym razem Magic Ring z 6 półsłupków oczywiście. Czyli hop, pierwszy półsłupek, drugi, i 6. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Śmiesznie by było, gdyby wyszło teraz 5, a nie 6, ale jest. Dobrze policzone. Hop, ściągamy i zakładamy znacznik. I teraz właśnie ta pierwsza faza nogi to jest dużo powtarzania. Mamy Magic Ringa z 6. Teraz kolejny rząd robimy powtarzaniem, czyli przerabiamy każde oczko pojedynczo, żeby było 6 półsłupków. I tak naprawdę powtarzamy w taki sposób aż do rzędu, uwaga, 16. Czyli od teraz do rzędu 16 robimy po 6 półsłupków w rzędzie i tam się spotykamy, czyli na końcu 16 rzędu. I zaraz zrobimy wtedy kształt tej nogi na końcu, a póki co przerabiamy wszystkie, pamiętamy, wszystkie oczka pojedynczo, 6 w rzędzie. Na końcu 16 rzędu się widzimy. Będzie taka część już niezła nogi. Ok, 16 rzędów za nami. No i widać sporą różnicę tego, co było na początku. Do końca mamy jeszcze parę rzędów, więc teraz musimy jakby tą końcówkę nogi tutaj jej zrobić, nie? No przecież nie będzie taka podłużna cała. Ok, co robimy? W 17 rzędzie robimy dodawanie w każdym, czyli w każdym z tych 6 oczek robimy 2 półsłupki, tak aby uzyskać 12 półsłupków, czyli 12 oczek w kolejnym rzędzie, a nie tak jak było 6. Czyli podwajamy tą ilość, w każdy robimy po 2 półsłupeczki, idzie to dość szybko i zgrabnie. Hop, hop, hop. Nawet nie musiałam tutaj przyspieszać. Poszło nawet. Oczywiście absolutnie ja tu nie mówię, że każdy musi robić takim samym tempem. Warto sobie czasem spauzować, zrobić na spokojnie. Nikt tu nie będzie poganiał. Ok, mam zrobione 12. To jest rząd 17, a teraz lecimy 18. W 18 robimy po prostu powtarzanie, czyli każde oczko przerabiamy jednym półsłupkiem, czyli 12 oczek będzie na końcu tego rzędu i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. To jest rząd 18. Ok, rząd 19 to znowu dodawanie i teraz z tych 12, które mamy, powstanie nam 18, czyli dodajemy co drugie oczko, czyli w pierwszym jest półsłupek, a w drugim dodawanie i tak do końca rzędu na przemian, czyli półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie. Łącznie tych dodawań powinno być 6 w rzędzie. No to co? Spotykamy się na końcu tego rzędu. Skończony. Rząd 20 i 21 to są rzędy powtarzania, czyli wszystkie znowu przerabiamy pojedynczo, bez dodawania, bez odejmowania, tak żeby w rzędzie właśnie 20 oraz 21 były po 18 oczek, czyli 18 półsłupków. No to co? Spotykamy się na końcu rzędu 21. No dobra. Mamy skończone 21 rzędów, ale musimy jeszcze tutaj złączyć, dlatego składamy jakby na płasko
I teraz połączymy. I wbrew pozorom, ja wiem, że 18 na pół to jest 9, ale nie będzie tutaj 9 półsłupków, a tylko 8. Dlaczego? Ponieważ pojedyncze półsłupki zostaną nam na brzegu i po prostu jest wygodniej zrobić o jeden mniej, niż się męczyć i tu dociągać wszystko, a nie ma to praktycznie żadnej różnicy wizualnej. Ok, czyli jak? Wbijamy się w pierwsze oczko i od razu szydełkiem przebijamy się na drugą stronę i po prostu cały rząd łączymy tutaj półsłupkami, czyli hop, wbiłam się w pierwsze, teraz kolejne dwa łączę, znowu i kolejne i tak do końca rzędu. Hop, ostatnie, tutaj robię jeszcze oczko ścisłe, zaciągam i odcinam. No tak, ale nie będziemy przyszywać łapki w tym momencie, tylko w tym momencie, więc musimy sobie jakby sprawdzić tą długość. Ona nie jest jakaś super długa. Obcinamy i po prostu musimy sobie przedziać tą nitkę w to miejsce. Więc wyciągamy w górę, bierzemy igiełkę i przedziewamy, czyli przebijamy się tutaj gdzieś i po troszku, bo chyba że macie taką długą igłę od razu, po troszku przebijamy. Pamiętamy, że jak wychodzimy, to później z powrotem w to samo miejsce i znowu jak najdalej się da. O, jeszcze tutaj można kawałek dalej. Ok, na tej tutaj szerokości będziemy przyszywać łapkę później do ciałka. Oczywiście znacznik też już można wyciągnąć. Widzicie jak gładko? No to co? Bierzemy w końcu tą białą włóczkę i zaczynamy ciałko naszej gąski. No to hop, biała włóczka do ręki. Oczywiście nogi robimy sztuk 2. No chyba, że ktoś chce zrobić gąskę z jedną nogą oczywiście, albo z 3. No to już tutaj zostawiam Wam pole do popisu. Ja robię na pewno 2. No to co? Zaczynamy. Magic Ring z 6 na początek głowy. Hop, raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Ściągam. Znacznik zakładam oczywiście. I dodaję, czyli dodaję w każdym. Czyli z tych 6 zrobi mi się 12. Czyli dodawanie w każdym oczku, czyli w każdym oczku 2 półsłupki i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, rząd trzeci to też jest rząd dodawania i teraz dodajemy na przemian, czyli w pierwszym oczku robimy półsłupek, a w drugim oczku robimy dodawanie. I tak na przemian robimy do końca tego rzędu i tam się właśnie spotykamy. Na końcu tego rzędu powinno być 18 oczek, 18 półsłupków, więc pamiętamy półsłupek, a w drugim dodawanie. Hop, powtarzamy do końca rzędu. Znacznik przerzucony, to znaczy, że zaczynamy kolejny rząd i to jest rząd czwarty. I w tym rzędzie robimy powtarzanie, czyli przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo półsłupkami i spotykamy się na końcu tego rzędu. 4 rzędy za nami, a teraz robimy rząd piąty. Piąty rząd to jest też rząd jeszcze powtarzania, ale spokojnie. Robimy 2 półsłupki, a w trzecim oczku dopiero dodajemy, czyli 1, w drugim 1, a w trzecim 2. Hop, raz i 2, hopka. I teraz powtarzamy to, co pokazałam, czyli raz, raz, dwa, raz, raz, dwa, raz, raz, dwa, do końca tego rzędu i tam się właśnie spotykamy.
5 rzędów za nami i teraz do rzędu 11, czyli kolejne 6 rzędów, czyli 6, 7, 8, 9, 10 i 11 robimy powtarzanie, czyli powtarzamy po 18 oczek. Tutaj w każdym przerabiamy po jednym półsłupku i tam się właśnie spotykamy. Ja zarzucam tutaj znacznik i hop, spotykamy się na końcu rzędu 11, każde oczko po jednym półsłupku. Zrobione. Jak widać, kształt się nieco zmienił właśnie przez to powtarzanie. Nie dodawaliśmy, tylko powtarzaliśmy i dzięki temu właśnie ten kształt ma już taką bardziej zamkniętą formę. To co? Dodajemy. Mamy rząd 12 i teraz nie dodajemy, odejmujemy. Mój błąd. Musimy troszkę odjąć, żeby później dopiero zrobić szyję tej naszej gęsi. Odejmujemy co trzecie oczko, czyli pierwsze oczko to półsłupek, drugie oczko to półsłupek, a dopiero trzecie, hop, za przednią nitkę, łączymy z czwartym oczkiem za przednią nitkę, narzut i przeciągamy i dokończamy jak półsłupek. Jeszcze raz, czyli raz, dwa półsłupki, a trzecie, hop, z czwartym, hop, łączymy za przednią nitkę i dzięki temu właśnie odejmujemy. I oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli półsłupek, półsłupek, odejmowanie. Spotykamy się na końcu. Rząd 13 to także rząd odejmowania, ale teraz robimy odejmowanie co drugie oczko, czyli w pierwszym jest półsłupek, a drugie oczko z trzecim oczkiem łączymy odejmując. I oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, tak jak było to wcześniej, więc półsłupek, odejmowanie, półsłupek, odejmowanie, półsłupek, odejmowanie i tak dookoła i spotykamy się na końcu tego rzędu, to jest rząd 13. Ok, rzędy odejmowania za nami i teraz kolejne 5 rzędów, czyli 14, 15, 16, 17, 18. To są rzędy powtarzania, czyli przerabiamy po 12 półsłupków w tych kolejnych rzędach. To będzie szyja naszej gęsi, więc jak chcecie, można ją zrobić dłuższą, można ją zrobić krótszą. Ale ja tutaj obliczyłam, że te 5 będzie najlepiej sprawdzone. Wtedy ona fajnie się wypełni wypełnieniem masło maślane. I co ważne, jak zrobimy szyję, to będziemy montować oczy, jeżeli macie tak samo bezpieczne oczy jak ja. Wtedy zobaczycie, że ten dziób na początku zrobiony to dobry wybór, a nie tylko takie sobie wymyślanie. Ok, więc teraz spotykamy się na końcu rzędu 18, przerabiamy po 12 półsłupków w rzędzie. Szyja zrobiona i teraz jest dobry moment na włożenie oczu. Dlaczego? Dlaczego dopiero teraz, jak zrobiliśmy szyję? Ponieważ widzimy, gdzie idzie znacznik, gdzie jest koniec rzędu. Teraz w kolejnych rzędach będziemy dodawać tak, żeby ta nasza gęść szła na boki. I to jest bardzo ważny moment, ponieważ jeżeli byśmy zrobili to w tym miejscu, to nie wiedzielibyśmy, gdzie wyjdzie dokładnie znacznik i gdzie będą te dodawania po boku. Przez to na przykład nasze oczy gęsi byłyby nie w tym miejscu, co trzeba. A tak ja widzę, tu jest znacznik, tu będzie dodawanie i tu będzie dodawanie, więc wiem, że oczy muszą być gdzieś około tych miejsc. Dodatkowo dołożę sobie dziób. Dodatkowo dołożę sobie tutaj dziób. W jaki sposób dziób będzie składany? Patrzymy, gdzie są te dodawania. Dodawanie jest tutaj 3, więc wiem, że on będzie też złożony w taki sposób, że tu jest boczek i tutaj, gdzie jest to dodawanie, dokładnie tu, to będzie góra naszego dzioba. Więc dziób będzie gdzieś w taki sposób doszyty. I dokładamy sobie to do tej głowy. Patrzymy, jak on się ustawia i jak on głęboko wchodzi nam na tą głowę. Oczywiście po wypełnieniu też będzie troszkę inaczej, ale nie będzie to sprawiało aż tak dużej różnicy. Mamy tutaj bok, więc sobie składamy. Hop, patrzymy, czy dziób jest równo tutaj ułożony. Tu jest to dodawanie. Ono jest górą. Więc widzimy, że środek wcale nie jest w miejscu, gdzie jest znacznik, a lekko jest przesunięty w prawo. Teraz dopiero mogę sobie sprawdzić, gdzie to oko będzie mi pasowało. Sprawdzam, wiem, że tu jest gdzieś środek
Więc od tego momentu sprawdzam sobie bok głowy. Myślę, że to jest w miarę takie przyjemne miejsce. Oczywiście zaraz je sprawdzę, zanim zabezpieczę moje oko. Hop. Znowu ten dzióbek się przyda. Tu jest środek, tu jest oko. No to patrzę, gdzie to drugie. Hop. Wiem, że jeżeli tu jest raz, dwa, trzy, cztery, ale środek jest tutaj, więc tak jakby było raz, dwa, trzy, więc tu drugie oko może być, ale nie musi być. Zaraz sobie je sprawdzę dokładnie. Tu było raz, dwa, trzy, cztery, więc tu jest raz, dwa, trzy i powiedzmy, że włożę tu to oko. I oczywiście zanim je zabezpieczę, sprawdzam, czy te oczy są równo. Hop, równo tu, w miarę równo tu. Zawsze później na końcu jeszcze będzie można ten dziób troszkę przesunąć i myślę, że jest spoko, prawda? Widzę, że tu jest to dodawanie, więc tu będzie się rozchodziła. O. I myślę, że jest spoko. Więc teraz jak już mam te oczy włożone, ja zaraz sobie sprawdzę tutaj, na którym to jest rzędzie. To jest 2, 4, 6, czyli między 6 a 7 rzędem. I odległość tutaj jest od znacznika raz, 2, 3, 4 półsłupki, a w tą stronę raz, 2, 3 półsłupki. Wiadomo, że jeżeli tu jest 2, 4, 6 i tu jest między 6 a 7, to tu jest między 7 a 8, ale od góry tego nie widać, bo ten ślimak idzie przyjemnie. Ok, jak zabezpieczamy oczy? Wiem, że w tym momencie, jak już jest ta szyja, to będzie to dość niewygodne, ale zobaczcie, jak wygnę, to oko mi tutaj wychodzi jak trzeba. To jest ten moment. Biorę zatyczkę i wciskam. Jak wciskam? Tak, żeby przeszło chociaż jedno. No, oczko. Patrzę, czy tu mi się gdzieś za dużo warstw po prostu nie skliszcza, ale jest. Przeszło, nie widać tego, ale tu, o, przeszła ta jedna część. Mam i to drugie dokładnie tak samo, czyli znowu je wyginam w stronę szyi. Hop. Mam. Biorę zatyczkę znowu. I tak samo, zobaczcie, on przed wetknięciem ma tych ząbków więcej. Raz, dwa, chyba nawet tutaj 3. Nie, tu są 2 akurat. Ok, biorę tak samo. Zaciskam tu. O! Przeszło co trzeba i mam zabezpieczone oczy, które już tutaj w żaden sposób mi po prostu nie wyskoczą. Widać, że one są już bardziej wklęśnięte. No i teraz można włożyć jeszcze to wypełnienie. Ja to szybciutko zaraz zrobię i dalej będziemy szli z kolejnymi rzędami. Najpierw Wam pokażę rząd, a w trakcie jak będę robiła ten rząd, to też sobie wypełnię. Ok, mamy rząd, który? Mamy teraz rząd 19. Oczywiście liczymy sobie te wystające nitki, to są zakończenia parzystych rzędów i tu miałam parzysty, czyli 18. 19 rząd to dodawanie i przez kolejne 4 rzędy będziemy robić takie dodawania. Dzięki temu właśnie uzyskamy taki kształt niby dodawania, ale z drugiej strony ona nie będzie się rozchodziła na wszystkie strony. Robimy 4 zwykłe półsłupki, czyli raz, 2, 3, 4. Teraz robimy 2 dodawania, czyli w 5 oczku robimy 2 półsłupki i w 6 robimy dokładnie to samo, czyli znowu 2 półsłupki. Hop. I powtarzamy to do końca rzędu, czyli 4 półsłupki, a w 5 dodawanie oczku i w 6 oczku też dodawanie i później znowu właśnie tutaj to samo, czyli 2 razy to robimy i spotykamy się na końcu rzędu 19. Ok, w rzędzie 20 też dodajemy podobnie, ale robimy tym razem 6 półsłupków, czyli hop, raz, 2, 3, 4, 5 oraz 6. A dodawanie robimy w 7 i w 8 oczku, czyli w 7 hop znowu, raz i 2 i w 8 też dodawanie, czyli raz i 2. I oczywiście powtarzamy to jeszcze raz, czyli 6 półsłupków, a w 7 i 8 oczku robimy dodawanie i tam się właśnie spotykamy.
Ok, w 21 rzędzie też dodamy 2, tak jak ostatnio, znaczy się 4, w sensie po 2 z każdej strony. I teraz dodajemy w 9 oraz w 10, czyli robimy 8 zwykłych półsłupków. Hop, 8 i dodajemy, czyli na pewno raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, wolałam sprawdzić. I znowu 2 dodawania, czyli w 9 jest dodawanie, hop, hop, i w 10 też jest dodawanie. I oczywiście tak jak było to wcześniej, znowu powtarzamy, czyli znowu 8, a 9 i 10 dodajemy i spotykamy się na końcu rzędu. 22 rząd to też jest dodawanie, ale już inne. Tu dodamy 3 oczka, a nie 2, czyli robimy 7 półsłupków zwykłych, hop, 7, a w 8 oczku jest dodawanie i powtarzamy to do końca rzędu, czyli w tym przypadku jeszcze 2 razy, czyli 7 i dodawanie, czyli 7 i dodawanie w 8 oczku. Spotykamy się na końcu tego rzędu, to jest rząd 22. Rząd 23 to rząd po prostu powtarzania, czyli przerabiamy te 27 półsłupków, które teraz powinny tutaj być i spotykamy się na końcu tego rzędu, to jest rząd 23, a w rzędzie powinno być 27 półsłupeczków. Zanim dojdziemy do rzędu powtarzania, mamy tutaj jeszcze rząd 24, a w nim ostatnie dodawanie na tym ciałku, czyli teraz dodamy jeszcze 3 oczka, tak żeby łącznie było ich 30, więc robimy 8 półsłupków bez znacznika. A w 9 dodawanie, czyli znowu 2 półsłupki w jednym oczku i powtarzamy to jeszcze 2 razy. Na końcu tego rzędu powinno być 30 oczek, a ten rząd to rząd 24 i spotykamy się na końcu. No dobra, tak jak przed chwilą mówiłam, będą rzędy powtarzania i właśnie teraz od tego momentu, czyli od 25 do 31, czyli łącznie 7 rzędów, robimy powtarzanie, czyli przerabiamy po 30 oczek, po 30 półsłupków w tych kolejnych 7 rzędach i spotykamy się na końcu rzędu 31. Pamiętamy, po 30 oczek. No dobra, jak widać kształt naszej gąski jest już trochę inny niż przed chwilą, no ale musimy jeszcze zejść. To ciałko, jak widać, ułożyło się tak jak trzeba, oczy pasują, tu jest to spłaszczenie, rozszerzenie, więc jest wszystko ok. No to teraz zaczynamy zamykać i zmieniać jej kształt. Na początek odejmowanie i teraz będzie takie ostre odejmowanie. Odejmiemy 2 razy, ale w jaki sposób? Robimy aż 13 półsłupków. Więc troszkę tutaj przyspieszę. uh, 13, a 14 i 15 łączymy w jeden, czyli hop, 14 za przednią nitkę, 15 za przednią nitkę, łączymy odejmując. I to samo robimy jeszcze raz, czyli znowu 13 i odejmowanie i spotykamy się na końcu tego rzędu. W kolejnym rzędzie, czyli w rzędzie 33, o matko, ile tych rzędów. Znowu tak samo odejmujemy. Teraz robimy 12 i odejmujemy. Ok, 12 i tak samo jak wcześniej
odejmujemy, tyle że teraz jest to 13 i 14 oczko. I oczywiście powtarzamy, czyli znowu 12 i odejmowanie i spotykamy się na końcu rzędu. Ok, 34 rząd to jest ostatni rząd takiego odejmowania po 2 oczka, czyli teraz robimy 11 półsłupków. Hop, 11, a 12 i 13 łączymy. I tak jak w poprzednich 2 rzędach znowu powtarzamy, czyli znowu 11 i odejmowanie i tam się też spotykamy. Rząd 35 to rząd powtarzania, czyli robimy 24 półsłupki w tym rzędzie, czyli nie dodajemy, nic nie odejmujemy też, po prostu każde oczko pojedynczo i spotykamy się na końcu tego rzędu, czyli na końcu rzędu 35, a w rzędzie mają być 24 półsłupki. W kolejnym rzędzie, czyli w rzędzie 36, zaczynamy już takie porządne odejmowanie, bo będziemy odejmować tutaj akurat 4 oczka, więc będziemy już schodzić, to jest już taki kuperek gąskowy, więc zaczynamy. Na początku 4 półsłupki, hop, 4, a 5 i 6 oczko łączymy, hop. I tę sekwencję powtarzamy do końca rzędu, czyli 4 i odejmowanie i spotykamy się na końcu tego rzędu, a na końcu powinno być tutaj 20 oczek. W 37 rzędzie robimy odejmowanie co 4 oczko, czyli robimy 3 półsłupki, raz, 2, 3, a 4 oczko z 5 oczkiem łączymy, odejmujemy i hop. I powtarzamy to do końca rzędu, czyli 3 i odejmowanie. Zanim przejdziemy do rzędu 38, to jest bardzo dobry moment, żeby ciałko naszej gęsi wypełnić kulką, więc ja to szybko zrobię i zaraz przerobimy jeszcze 3 rzędy. Gąska wypełniona, jak widać tu jeszcze wypełnienie też leży. Ok, rząd 38 i tu jest odejmowanie co 3 oczko, czyli teraz robimy 2 półsłupki, hop, raz, 2, a 3 za przednią i 4 za przednią łączymy i dzięki temu odejmujemy. Oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli 2 i odejmowanie i na końcu się spotykamy. Tutaj na końcu tego rzędu powinno być 12 oczek, 12 półsłupków. 39 to przedostatnie już odejmowanie, teraz robimy półsłupek i odejmowanie, czyli na przemian. Hop, półsłupeczek, a zawsze drugie i 3 oczko łączymy. No łączymy, no przejdź mi tutaj, o, jest. No i powtarzamy to do końca rzędu, czyli jeszcze 3 razy i tam się spotykamy. I ostatnie już odejmowanie, czyli odejmowanie w każdym. Czyli łączymy pierwsze i drugie oczko, 3 i 4, 5 i 6 oraz 7 i 8 i dzięki temu właśnie zamykamy już ten kuperek naszej gąski. O, nie jest to zbyt wygodne. Hopka. Tu jeszcze. O. Hop. O, nie w to oczko. Hop. Hop. No się ślizga pomiędzy coś. I ostatnie. Hop. I hop. I mamy to. Mamy. Teraz kawałek dalej odcinam. Wyciągam tutaj już szydełkiem. Nawlekam igłę. No, o, tak żeby wszystkie nitki tu przeszły najlepiej. Hopka. I jeszcze przewlekam. Tutaj powinny być 4 oczka do przewlekania, czyli od środka na zewnątrz. Ten. Hop, raz. 2. 3. I
4. O, przytrzymujemy sobie, ściągamy i kuperek już jest zamknięty. Przewlekamy sobie tą nitkę gdzieś indziej, przebijamy ją, można tu gdzieś od spodu, to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Oczywiście nie ciągniemy za mocno, żeby ten kuperek nam się nie wciągnął. O, hop. I zawiązujemy tą nitkę. Jak zawiązać pojedynczą nitkę? Akurat mam ją dość krótką, ale Wam pokażę. Wbijam się igłą tu, skąd wychodzi ta nitka i przebijam się obok. Obwijam tą nitkę i ona jeszcze musi być dodatkowo nawleczona w igłę, więc przewlekam ją teraz. Oczywiście gdyby była większa, dłuższa, to łatwiej by to było. Przeciągam. Hop. Jakiś pies szczeka na osiedlu. Nie wiem, czy to słychać. I wbijam się znowu z powrotem tu, gdzie początkowo wychodziła ta nitka. Przeciągam gdzieś dalej. O, i zobaczcie. Ona się chowa pięknie i w ogóle jej nie widać. To możemy już naprężyć i obciąć. I pozostało nam zrobienie jeszcze skrzydełek, no bo już mamy nóżki i dzióbek, więc teraz skrzydełka. Bierzemy dalej białą włóczkę. Ok, skrzydełko tu czeka na mnie. I zaczynamy. Zaczynamy od Magic Ringa z 4. Hopko, ostrości. O. Czyli Magic Ring z 4 półsłupków. Hopka, 4 ściągam, zakładam znacznik i dodaję w każdym. Czyli tak jak wcześniej było to raz, 2, 3, 4 mam i jak dodam w każdym, to na końcu tego rzędu będę miała 8. Czyli hop, hop i dodaję w każdym. Spotykamy się tutaj już na końcu. Troszkę przyspieszę to. Ok, kolejny rząd to znowu dodawanie. Teraz dodajemy co drugie, czyli pierwsze to jest półsłupek, a drugie oczko dodawanie. Dzięki temu znowu dodamy 4 i na końcu rzędu będzie 12 półsłupeczków. Spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Kolejny rząd, czyli rząd 4 to rząd powtarzania, czyli przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo. W rzędzie powinno być 12 półsłupków i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. W 5. rzędzie dodajemy, bo takie małe to skrzydło póki co, nie? I jak tutaj dodajemy? Dodajemy co trzecie, czyli robimy półsłupek w pierwszym oczku, półsłupek w drugim oczku, a w trzecim oczku dodawanie i oczywiście powtarzamy tę sekwencję do końca rzędu, czyli półsłupek, półsłupek, dodawanie, spotykamy się na końcu. Kolejny rząd, czyli 6, to rząd powtarzania, czyli powtarzamy te oczka, które teraz mamy i na końcu powinno być ich łącznie 16, czyli tak jak w poprzednim rzędzie. No oczywiście spotykamy się na końcu tego rzędu, a ten rząd to rząd 6. Ok, w kolejnych 3 rzędach będziemy dodawać, żeby dodać obietności temu skrzydłu, tak? To skrzydło, temu skrzydłu, dobrze mówię. Ok, więc robimy 3 półsłupki. Raz, 2 oraz 3. A w 4 robimy dodawanie i oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli 3 i dodawanie. Spotykamy się na końcu tego rzędu, to jest rząd 7. W kolejnym rzędzie robimy 4 półsłupki i dodawanie.
dodawanie. Oczywiście, tak jak wcześniej, powtarzamy to do końca rzędu, czyli 4 i dodawanie. Rząd 9 to ostatni rząd dodawania tutaj, czyli teraz robimy 5 i dodawanie. Raz, 2, 3, 4, 5, a w 6. oczku dodawanie i oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli 5 i dodawanie. Na końcu tego rzędu powinno być 28 oczek. Po ostatnim dodawaniu robimy 2 rzędy powtarzania, czyli 10. i 11. rząd to są rzędy powtarzania, czyli przerabiamy po 28 półsłupków w tych 2 rzędach i spotykamy się na końcu rzędu 11. Ok, do końca naszego skrzydła zostały jeszcze 3 rzędy. Teraz będą 2 rzędy odejmowania, a później jeszcze 1 powtarzania i będzie koniec. Jak to robimy? Robimy 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4 oraz 5. Teraz robimy odejmowanie. Hop, czyli 6. i 7. oczko łączymy. I oczywiście powtarzamy to jeszcze 3 razy w tym rzędzie, czyli łącznie 4 odejmowania, czyli 5 odejmowania i spotykamy się na końcu tego rzędu. Rząd 13 to ostatnie odejmowanie, czyli teraz robimy 4 półsłupki, a 5. i 6. oczko łączymy w 1, czyli hop, 5 za przednią, 6 za przednią, narzut, przeciągam i mam. I oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli 4 i odejmowanie. No dobra, i tak jak mówiłam chwilę temu, ostatni rząd, czyli powtarzanie. W ostatnim rzędzie to jest rząd 14, robimy powtarzanie, czyli każde oczko przerabiamy pojedynczo i powinno ich być tutaj 20. No to przerabiamy i zaraz się bierzemy za zszywanie tej naszej gąski. Spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, oczywiście na końcu robimy oczko ścisłe. Hop, hop, ściskamy, obwijamy włóczkę 2 razy. Gdzie to ona się zgubiła? O. Obwijamy ją 2 razy tutaj na ostatnim rzędzie. Raz i 2. I kawałek dalej bierzemy, odcinamy. Oczywiście skrzydełka też robimy w parze, czyli 2 sztuki. Hopka, już znacznik mogę wyjąć. No i co? I bierzemy się tutaj za zszywanie. Tutaj mamy jeszcze drugie skrzydełko. Hop, tak samo widać obcięta włóczka. Tu ciałko, też można wyjąć już znacznik, bo już wiemy, gdzie jest góra. O, hopka, widzicie? Wszystko znika. Gąska tu, hop, dzióbek i nogi. 2 nogi. Mamy to. Hopka. O, widać całą. No to co? Bierzemy się za zszywanie. Szybko pokażę, w jaki sposób zszywamy. Ok, nogi, to tak już wcześniej pokazywałam. Mamy nitkę i żeby one się cały czas trzymały nam w taki sposób, no to musimy je przyszyć jakby tutaj na wysokości tych 2 rzędów. Czyli oczywiście odwrotnie bierzemy, przyczepiamy i przyszywamy, wbijając się wszędzie pod półsłupki. Czyli tu pod półsłupek się wbijam, no to na nodze wiem, że też muszę się wbić znowu pod półsłupek. To oczywiście im dalej, tym większą powierzchnię nogi będziemy przyszywać. O, hop. I tu znowu pod półsłupek. Hopka. I tu jeszcze kawałek na szybciorka. O, chodzi o to, żeby ona jakby, oczywiście tą część też trzeba jeszcze przyszyć, więc najpierw przyszywamy tak, a później jak dojdziemy do tego momentu, wracamy się i przyszywamy tutaj jeszcze tą końcową część troszkę tej nogi,
tak żeby ona nam się tutaj fajnie tak trzymała. O, mam nadzieję, że to dobrze widać. Tak, tu sobie jeszcze raz przebijam w drugą stronę. Tak. Jeszcze raz. O. I w jedno miejsce wyjmuję tą nitkę, a później będę mogła zszyć obydwie części. O, powiedzmy, o, jest nawet spoko, jak sobie popatrzę, jak jest noga, a jak jest bez, bo bez skrzydeł mam trochę inną tutaj orientację tego. Ok, no to jedną nogę pokazałam. Teraz skrzydełko. Skrzydełko, bardzo proste, tutaj nie trzeba wymyślać. Składamy tak, żeby końcówka była z jednej strony i zobaczcie, ta jedna strona, jak robicie ślimakiem, jest dłuższa. I w zależności od tego, czy chcemy, żeby te skrzydełka wywijały się lekko w dół, czy chcemy, żeby one były lekko w górę, to w taki sposób przyszywamy, żeby tutaj jak będzie ta część dłuższa na dole, to ono będzie lekko w górę, a jak będzie u góry, to będzie lekko w dół. Ja chcę, żeby ona miała lekko w dół te skrzydła. I w jaki sposób przyszywam? Tak, że wbijam się tak samo pod półsłupek z jednej strony, a z drugiej strony pod oczko. I tak przyszywam na obydwu stronach, czyli to nie jest tak, że raz i mam przyszyte tylko jedną stronę, a później tą drugą stronę też przyszywam, wtedy wychodzi mi ciut tutaj rząd jakby niżej, żeby obydwie te części były dokładnie przyszyte. Ok, jeszcze dziób. W jaki sposób dziób? Oczywiście dziób przyszywamy, a później go lekko ukształtujemy. Nie zapominamy też o wypełnieniu. On nie musi być jakoś mocno wypełniony, no ale żeby nie był zupełnie pusty. Tą część, którą skończyliśmy, będzie na dole, czyli ona będzie, w sensie ona będzie z boku, tak? Czyli tutaj patrzymy, gdzie są te dwa półsłupki i one są górą naszego dzióbka, tak żeby powstała, o, taki kształt. Widzicie? Tu będzie to, a ona taki, dzięki temu właśnie, że dawaliśmy po 3, to powstał nam właśnie taki trójkąt z tego dzióbka. W jaki sposób przyszywamy? Albo przyszywamy tak jak skrzydła, czyli tu pod półsłupek i tu w oczko, hop, że tak i na zewnątrz, albo jak się wbijemy w oczko, to wracamy oczkiem obok. Dzięki temu to przyszycie będzie wyglądało nieco inaczej. Ja tu na szybko pokażę. Nie patrzę, czy jest dobrze, co prawda. Zobaczcie, i znowu wbijam się i nie wracam od razu tu, tylko przebijam się w oczko obok i dopiero tym oczkiem wracam i przebijam się w kolejne oczko. Wtedy on będzie bardziej tu odstawał nam na bokach, ale zobaczcie, wygląda fajnie. Oczywiście jak przyszyjemy, ja Wam pokażę, jak tutaj uzyskać jeszcze troszkę inny kształt. Tu sobie najlepiej to właśnie połączyć lekko szpilką, tak żeby ten dziób uzyskał taki kształt, jaki chcemy, bo on się będzie tutaj nam rozchodził, a ma być właśnie, o tutaj wyszłam szpilką, muszę uważać, ma być węższy u góry, tak? Więc patrzymy, żeby się dobrze ułożył w trakcie szycia. No to co, zszywamy i zaraz tu Wam jeszcze pokażę, jak uzyskać troszkę inny kształt tego dzioba i zaraz się spotykamy. Ok, gąska zszyta, ale specjalnie zostawiłam tutaj nitki i tutaj, żeby Wam pokazać, jak schować, jak mamy dwie nitki. Ok, one muszą wychodzić dokładnie z tej samej przestrzeni. Wiążemy je w supełek, czyli hop, raz i hop, drugi raz. O, mamy to. Nawlekamy i igłą wbijamy się znowu w to samo miejsce, z którego wyszły te nitki i przebijamy się gdzieś dalej. To jest jedna nitka. Drugą nitkę chowamy dokładnie tak samo, czyli hop, nawlekam i też wbijam się w miejsce, z którego wychodzi i przebijam się gdzieś dalej. Biorę, naprężam jeszcze mocno, naciągam jedną, hop, obcinam, naciągam drugą, hop, obcinam i schowane, zobaczcie, zniknęły i w ogóle ich nie ma. Ok, a co z tym dziobem jeszcze? Ten dziób możemy jeszcze lekko ukształtować. W jaki sposób? Specjalnie zostawiłam tu nitkę
nawlekam ją. W którym miejscu ona wychodzi? Tak jakby w miejscu, gdzie ptaki mają otwory nosowe, nie wiem jak to nazwać, ale no przecież ptaki też oddychają, więc nie mają konkretnie nosów, ale mają specjalne dziurki od nosa. I w tym miejscu stwierdziłam, że będzie można trochę jakby ściągnąć ten nasz dziób. Ok, wyszłam w jednym, obok wchodzę, patrzę równo sobie, ustawiam tutaj, żeby wyszło mi z drugiej strony w podobnym miejscu. Już widzę, że za wysoko. O, zobaczcie. Biorę, ściągam i teraz tak samo znowu biorę i ściągam. Wychodzę z tej strony, ściągam. Nie wiem, czy nie za mocno, ale chyba nie jest źle. O, to samo robię jeszcze z tej strony, żeby się upewnić, że będzie się trzymał. Z tej strony też. I chowam nitkę tak jak wcześniej, pojedynczą, czyli wychodzę, wbijam się w miejsce, z którego wychodzi, tylko igłą, nawlekam, znaczy dookoła robię nitkę, przeciągam, hop i znowu wbijam w początkowe miejsce. Wybijam się igłą gdzie indziej, ciągnę i tu się ładnie już związało. Hop i mamy to. No i hop, nasza gąska skończona. Mam nadzieję, że było szybko, łatwo i przyjemnie. Myślę, że nie da się jej pomylić z bocianem, choć już były takie głosy. No ale przecież bociany mają dłuższe nogi, dłuższy dziób i inne nogi, więc jakby hello, nie ten kolor. Mamy gąskę, nasza gąska może już wrócić do domu, jak było gąski, gąski do domu. Chyba ta się nie boi, wygląda ładnie. Można użyć jej na przykład na karuzelę, na dwóżeczko, dorobić chmurki, które też są u mnie na kanale i mamy komplet. Więc co? Dzięki, że dziergałaś ze mną. W razie pytań oczywiście komentarze do Waszej dyspozycji albo Instagram. Będę wdzięczna oczywiście za łapkę w górę, subskrypcję kanału i dzwoneczek, bo tu regularnie się coś pojawia, tłumaczę wiele rzeczy, więc mam nadzieję, że rozgościcie się na moim kanale. Więc co? Do następnego. Pa!